Dianius Kwiecień. Kwiecień był dla nas czasem pełnej świątecznej, wiosennej radości oraz niezapomnianych spotkań. Oto jak minął nam ten miesiąc w Instytucie Dialogu Dunaj. Ramadan. Przez pierwsze 20 dni kwietnia trwał miesiąc Ramadan, w czasie którego muzułmanie od brzasku do zachodu słońca powstrzymują się od jedzenia i picia. Po zachodzie zaś przerywają post w czasie wspólnotowego posiłku zwanego iftar. Iftary w Instytucie. Przez cały ten czas codziennie organizowaliśmy w naszym instytucie uroczyste kolacje, na które zapraszaliśmy naszych przyjaciół i znajomych, ale także osoby ze środowisk akademickich i kulturalnych, aktywistów, polityków i wielu innych. Dawało to szansę do wzajemnego poznania i nawiązywania bliższych relacji, a przez to budowania międzykulturowego dialogu na bardziej osobistym, międzyludzkim poziomie. Iftary urodzin. Ponadto mieliśmy także przyjemność gościć wiele osób w zaprzyjaźnionych rodzinach muzułmańskich mieszkających w Warszawie. Dawało to szansę na przeżycie iftarów w bardziej rodzinnej, domowej atmosferze, przybliżając naszym gościom muzułmańskie tradycje i zwyczaje. W sumie w czasie tegorocznego Ramadanu udało nam się ugościć około 700 osób z różnych środowisk, kultur i religii. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że ten miesiąc to wyjątkowy czas dialogu i gościnności, kiedy mimo dzielących nas różnic możemy spotkać się przy jednym stole w atmosferze pokoju i braterstwa. Ramadan Festival. Po zakończonym miesiącu postu nadszedł czas na ramadanowy festiwal. 23 kwietnia w zaprzyjaźnionej fundacji Mevlana odbyło się otwarte spotkanie, gdzie zarówno muzułmanie, jak i wyznawcy innych religii oraz niewierzący mogli spotkać się w świątecznej atmosferze przy wspólnym jedzeniu, grach, zabawach i muzyce. Warsztaty pieczenia ciastek dla dzieci z domu dziecka. W kwietniu poza muzułmańskim Ramadanem wypadły także chrześcijańska Wielkanoc oraz żydowskie Pesach. W związku z Wielkanocą zorganizowaliśmy warsztaty pieczenia ciastek dla dzieci z domu dziecka, aby wlać w ich serca radość z nadchodzących świąt oraz budzącej się wiosny. Udało nam się przygotować upominki dla około 60 dzieci. Poznaj swojego sąsiada. Wielkanoc. Po raz kolejny zorganizowaliśmy także akcję Poznaj swojego sąsiada. Najpierw w siedzibie naszej fundacji wszyscy chętni mieli okazję przygotować upominki dla swoich sąsiadów, malując wielkanocne pisanki, piekąc ciastka i przygotowując świąteczne kartki. Następnie uczestnicy odwiedzali swoich sąsiadów, obdarowując ich prezentami, ale przede wszystkim swoją obecnością i uśmiechem. Ta inicjatywa znów pokazała nam, jak niewiele trzeba, by przełamać sąsiedzką anonimowość i otworzyć się na bliźnich, którzy znajdują się dosłownie za następnymi drzwiami. Tureckie śniadanie. Pod koniec kwietnia mieliśmy przyjemność gościć grupę około 20 uczniów ze szkoły podstawowej w Sulejówku na tureckim śniadaniu. Była to forma warsztatów, w czasie których uczniowie sami przygotowywali tradycyjne tureckie potrawy, jak menemen czy sałatkę tarator. Następnie w czasie wspólnego śniadania mieliśmy okazję do rozmowy na temat kultury Turcji, która jest ojczyzną większości osób pracujących w naszej fundacji. Był to naprawdę mile spędzony czas, kiedy nasi młodzi przyjaciele mogli uczyć się nie tylko gotowania i kulinarnej różnorodności, ale także otwartości na drugiego człowieka. Kwiecień był dla nas wyjątkowym, świątecznym czasem, za który jesteśmy ogromnie wdzięczni. Teraz wracamy do naszego, w cudzysłowie, normalnego trybu pracy i w maju zapraszamy Was na kolejne wydarzenia organizowane przez nasz instytut. Dlatego pamiętajcie, by śledzić nas na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych i nie przegapić nadchodzących okazji do spotkania w celu budowania dialogu i jedności. Do zobaczenia.